Witam na kanale Telka24. Jeśli chcecie dać swoim telewizorom drugie życie, żeby działały bardziej smart, dzisiaj proponuję urządzenie firmy Strong. Jest to TV Stick model Leap Una na systemie Android TV. Mamy tutaj też certyfikat Netflixa, czyli dzięki temu działają wszystkie najważniejsze aplikacje, jak właśnie Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video. Na wstępie chcę podziękować wszystkim za subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Jeśli chodzi o takie podstawowe dane, które nam profesor wypisał, mamy tutaj Wi-Fi w standardzie 5. System, jak mówiłem wcześniej, Android TV, Bluetooth w standardzie też 5, 8 GB pamięci wewnętrznej, 1 GB pamięci RAM. Dobrze, zobaczymy zawartość opakowania, następnie podnosimy do telewizora, sprawdzimy, jak te aplikacje działają, czy działają płynnie, czy coś się stoprutkuje, ale to za chwilkę. Tak się prezentuje zawartość opakowania. Mamy oczywiście jeszcze w pudełku instrukcję obsługi. Zaczniemy może od pilota. Pilot jest standardowy, jak do większości TV boxów. Na dole mamy przyciski skrótowe do aplikacji. Jeśli chodzi o, jak słyszycie, dość głośno klikające przyciski. Taka ciekawostka, przyciski głośniej, ciszej, wyłączenie telewizora oraz manage sygnału możemy zaprogramować. Później to pokażę. Mamy do pilota oczywiście baterię, czyli mamy tutaj komplet pełen. Przejściówkę, jakby po prostu, tak jak w moim przypadku, na przykład ten stick nie pasuje bezpośrednio u HDMI. Wymaga do tego jest niestety ta przejściówka, ponieważ jest za mała ta odległość w moim przypadku. Wiem, że w drugim telewizorze sprawdzałem, może podłączyć bezpośrednio bez tej przejściówki w telewizor, ale w tym telewizorze, co będę dzisiaj Wam pokazywał, niestety wymagana jest ta przejściówka. Jeśli chodzi o samego sticka, mamy tutaj, jak wcześniej zobaczyliście, wejście HDMI bezpośrednio do telewizora, a zasilanie mamy tu mini USB. Szkoda, że to nie jest USB typu C, tylko jeszcze mini USB, ale to powiedzmy jest tanie urządzenie, kosztuje mniej niż 200 zł. Oczywiście mamy do tego przewód zasilający też końcówką mini USB, a z drugiej strony mamy USB typu A. Do tego jest adapter 5V na 1 A, czyli 5 W. Spokojnie możemy podłączyć się przewodem bezpośrednio z telewizora, nie potrzebujemy tego podłączać, bo większość USB w telewizorach też ma 5V na 1 A. Dobrze, teraz podłączymy nasz TV Stick do telewizora. Zobaczymy, jakie ma parametry, jeśli chodzi o aplikację AIDA, jak działają aplikacje oraz zobaczymy, czy będzie działał płynnie, czy nie będzie po prostu jakichś zawieszek przy tych parametrach, jakie nam dał Strong za te nieduże pieniądze. Jak tu możecie zauważyć, mamy już tutaj podłączonego Sticksa do telewizora. Jak mówiłem wcześniej, zasilanie też mamy tu bezpośrednio z telewizora z USB, a tam dalej możecie zobaczyć, jakiego mam operatora internetu. Napiszcie w komentarzu, jaki to router jest, jeśli wiecie. Podłączyłem już Stronga do telewizora, pobrałem najważniejsze aplikacje, które będę chciał pokazać, jak działają. Mamy tutaj aplikację AIDA 64, by sprawdzić parametry techniczne tego Stronga. Jak tu może wyczytać, mamy 1 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej, z czego zostało zarezerwowane powiedzmy o ponad 3 GB na system operacyjnego, dlatego tego tutaj nie widzimy, jeśli chodzi o całkowitą pojemność pamięci wewnętrznej. Procesor mamy tutaj Cortex A35, 4-rdzeniowy, taktowany 1800 MHz. Jest to popularny procesor, jeśli chodzi o większość TV boxów tamtegorocznych. Większość tak naprawdę miało ten Cortex A35. Jeśli chodzi o grafikę, tak samo mamy tutaj Mali G31, czyli też powiedzmy zeszłoroczny procesor, który był często używany przy układach graficznych. Android, mamy tutaj Androida 11. Według mnie też ciekawy system. Po prostu tu mamy w tym roku, to jest powiedzmy najtańsze urządzenie firmy Strong, ale ma wszystkie najlepsze dane techniczne, które były w tym roku dawane do większości TV boxów z systemem Android TV czy nad Google TV. Dobrze, teraz skorzystamy z sklepu Play, bo jednej aplikacji nie pobrałem specjalnie, żeby po prostu pobrać, pokazać, gdzie to jest. Mam tutaj sklep Play, a ostatnio mnie pytacie, czy w danym urządzeniu można korzystać z Sky Showtime, czy jakoś tak. Dobrze, to jest, już podpowiedź jest. Zobaczymy, czy ta aplikacja będzie działała, bo wiem, że o to pytacie. Zainstaluj. Tam jeszcze widziałem jakaś aplikacja, tego jeszcze nie korzystałem nigdy. Gra zacznie się, to zobaczymy też, czy działa. Dobrze.
jak mamy teraz już, nam się w tle będą aplikacji instalowały. Głównie teraz jak menu ogólnie wygląda, na górze mamy zakładki szukaj, czy możemy korzystać z asystenta Google. Powiedz kawał. Kawał jak to kawał. Mamy tutaj zakładkę główną, czyli mamy te pierwsze okienko, tu mamy dostęp do ulubionych aplikacji. Możemy te aplikacje po prostu sobie segregować, które mają być wyświetlane, w jakiej kolejności, to możemy wszystko tutaj zamienić. Powiedzmy Netflixa chcemy przesunąć, przytrzymujemy dłużej przycisk OK. Mamy przenieść, możemy tę aplikację na przykład przenieść lub całkowicie usunąć to z ulubionych. I że mamy polecone rzeczy z różnych aplikacji, jak tutaj widzicie Netflix, Kanal Plus, SkyShop, tam nam się zaczęło, to mamy polecenia. Możemy też dostosować ekran główny, które też mają się na nim pojawiać, które mają się być, na przykład nie chcemy treści z Netflixa, to nam się nie będą te rzeczy pojawiały na ekranie głównym. Mamy teraz w tej chwili troszeczkę już mniej. Sklep. Tu możemy kupić różne rzeczy, filmy, które będziemy chcieli obejrzeć na przykład później. Widzimy troszeczkę tych zakupów możemy zrobić. Jak tu widzicie, filmy kosztują po 17 zł, 21 zł. Różne kwoty są. Aplikacje, mamy dostęp do wszystkich aplikacji, które mamy zainstalowane. Nie wszystkie muszą być na tej głównej stronie. Tak jak tu widzicie, ten Grasa życiowa nie ma jej na głównej stronie, nie ma tych ulubionych. Możemy to wszystko dodatkowo. Możemy tutaj aplikację odinstalować, skorzystać z aplikacji AIDA. Nie chcemy, żeby nam zajmowała miejsce. Możemy odinstalować, czy też możemy usunąć z listy ulubionych. Najpierw usuniemy tę aplikację z listów ulubionych. Jak tu się cofniemy wcześniej, tu już jej nie ma. A teraz po prostu tą aplikację usuniemy na przykład z konta, bo nie chcemy, żeby nam zawalała miejsce na niezbyt dużym dysku wewnętrznym. Klikamy odinstaluj. Teraz pokażę, jak zaprogramować pilota. Robimy to też przy pierwszej instalacji, możemy to robić, ale też oczywiście mamy tutaj w ustawienia, wchodzimy zakładka głośności. Nie był przez podczerwień, tylko na przykład było tak jak kiedyś było ten pasek dolny, to jest tylko dekoderem. Regulacja. A jak chcemy całkowicie dodać urządzenie, to w tej chwili je usunę. Zapomnij telewizor. OK. I teraz tu wchodzimy, dodaj urządzenie, telewizor. Wybieramy Panasonic. Sprawdzimy, czy działa głośność. Jak widzicie, dioda na telewizorze mryga, czyli głośność działa. Tak samo możemy zrobić z zasilaniem. Zrobimy HDMI nam. Widzicie, możemy zmieniać źródło sygnału. Działa. Dobrze, teraz zobaczcie co najważniejsze, czyli jak działają aplikacje. Zacznijmy może od aplikacji, a niech będzie dzisiaj Disney+. Zalogowałem się do swojego już profilu. Mamy tutaj nowego Króla Lwa, jest jego chyba premiera na Disneyu, nie oglądałem go jeszcze. A niech sobie włączymy dzisiaj zwiastun, żeby na przypadkiem YouTube nie zbanował filmiku. Widzimy, że obraz jest ładny, działa wszystko płynnie.
Dobrze, przejdziemy teraz do kolejnej aplikacji. Ostatnio mnie pytaliście o aplikację Kanal Plus. Dzisiaj miałem zainstalowaną. Prime Video. Dodam je do ulubionych. Jest aplikacja Kanal Plus. Zobaczymy, czy działa. Moje konto. Mi akurat już skończyła się subskrypcja. Skończył się już ten abonament, jeśli chodzi o Kanal Plus Online. Sprawdzimy, czy mamy też dostęp na szczęście do rzeczy darmowych. Zobaczymy, czy też się odtwarzają te rzeczy darmowe. Mamy tutaj obejrzyj pierwszy odcinek. Włączymy pierwszy odcinek tego serialu. Zobaczymy, czy je szybko wczytuje. Zwątpienie jest najlepsze. Jak widzicie, przewijam. Od razu się buforuje. Nie ma kręcącego się kółeczka, czyli jest dość wydajne te Wi-Fi w tym urządzeniu. Dobra, tam zobaczymy, czy aplikacja Sky Showtime się uruchamia. Aplikacja się uruchomiła. Niestety nigdy nie korzystałem jeśli chodzi o tą aplikację subskrypcji. Nie pokażę wam, jak to w ogóle działa, ale jak widzicie, aplikacja sama sobie się uruchamia. Możemy jeszcze sprawdzić, że Maxa mam wykupionego. Max się uruchomił. O, widzę, to dla mnie akurat jakaś nowość jest. Phenom 3. Jak nie, to sobie obejrzę. Akurat 1, 2 mi się podobała. Zobaczymy, czy działa. Widzimy, że kot się zainteresował, przybiegł do telewizora. Widzimy, że film się bez problemu uruchamia. Kawałek go przewiniemy, zobaczymy, czy nie będzie dużego buforowania. Jak widzicie, dosłownie się kończę klikać i się wszystko ładnie wczytuje. Czyli widzimy, że aplikacja Max też działa. Screenshot tutaj pokazałem, Kanal Plus pokazałem, Maxa, Disneya pokazałem. Jak widzicie, jest moja ulubiona aplikacja TVP Sport, żebym mógł oglądać pierwszą ligę piłki nożnej, bo Ekstraklasy nie warto według mnie oglądać. W pierwszej lidze jest więcej emocji. Możemy jeszcze sprawdzić Prime Video, jak chcecie, żeby pokazać, czy działa. Tu widzę, że dla mnie są akurat same filmy dzisiaj do oglądania. Z dzieciakami Króla Lwa, samą sobie obejrzę Phenom, żoną sobie obejrzę Ale Jazda. Dla każdego coś do obejrzenia jest. Zaraz włączymy dla kota YouTube'a, czy są dla niego jakieś fajne rzeczy do obejrzenia. Widzimy też, co się uruchomiło. Sprawdzimy przewijanie. Troszeczkę wolniej działa. Ale to przy przewijaniu. Jak widzicie, telewizja na żywo działa ładnie, kolory. Obraz jest też według mnie ładny. Dobra, teraz włączymy aplikację dla kota, czyli YouTube'a. Niech on też ma trochę życia. Się nie będę logował, po prostu wpiszemy albo skorzystamy z wyszukiwania. Filmy dla kotów. Jeszcze trzeba potwierdzić. Filmy dla kotów.
Jakiś filmik o zwierzakach. Pewnie kota nie zainteresuje. To jakaś TV dla kotów. Jak widzicie, kot już jest zainteresowany, ale nie będę mu pokazywał, będzie atakował pewnie telewizor. Mam tu ładną wiewiórkę, kolory są według mnie bardzo ładne. Wiadomo, to też robi swoje też telewizor. Dobrze, zobaczymy jeszcze tylko, czy działa ta aplikacja, jakaś gierka. A, jeszcze zobaczymy, czy możemy udostępniać obraz z telefonu, tego z TV Sticksa firmy Strong. Gra nam się powoli uruchamia. Gra nam się uruchamia, jak to widzicie, latamy takim i strzelamy na boki. To trochę jak z tych. Kiedyś na automatach były takie gry lub starszych komputerach. Kot chce atakować telewizor, dlatego go zabrałem. A nie, kanat nie głupia. O, i atakuje kot. Dobra, skończę te granie, bo mi zaraz kot będzie skakał na telewizor. To zobaczymy teraz, czy możemy udostępnić bez problemu ekran z telefonu na nasz telewizor. Skorzystamy z aplikacji Filmik. Jak udostępniać ekran, już Wam pokazywałem. Macie link w opisie. Dobra, klikamy połącz. Wybieramy TV Sticks. Mam nadzieję, że dobrego wybrałem. Jak możecie zobaczyć, pojawił się już ekran. Jeśli chodzi o mój telefon, też możemy wejść tutaj w YouTube'a. Jakiś komentarz do filmików. Jak tu widzicie, wszystko jest to, co oglądałem na YouTubie. Czyli bez większego problemu też możemy udostępniać ekran. Możemy zdjęcia, to są zdjęcia z pracy, akurat jak ostatnio mówiłem, sprawdzam, jak działa sieć, trzeba ją też raz na jakiś czas regulować, żeby klienci byli zadowoleni z działania internetu oraz telewizji w swoich mieszkaniach. Dobrze, przejdziemy do podsumowania działania Stronga firmy Lab, model UNA na Android TV. Przed chwilą widzieliście, jak ten Strong działa. Wszystkie aplikacje się uruchamiają. Mamy tutaj certyfikowanego Android TV z certyfikatem też Netflixa. Według mnie właśnie lepiej kupić takie urządzenie za niecałe 200 zł. Niedawno też miałem na testy TV Boxa z systemem Android, nie Android TV. Dostałem go na testy. Miał 2 GB pamięci RAM, tam chyba 32 GB pamięci wewnętrznej, ale nie było tam żadnego certyfikatu i tam o tyle było śmiesznie, niby też na pudełku było, że tam działają Netflix, YouTube i tak dalej, ale jak się wchodziło przez aplikację Disney Plus na przykład albo Netflixa, to nie była aplikacja, tylko było po prostu przekierowanie na stronę www. Po prostu jakbym przeglądarkę otwierał, to tragicznie działało, dlatego tego na kanale nie pokazałem tego urządzenia. Po prostu odpisałem przyjaciołom z Chin, że tego urządzenia nie pokażę na kanale. Jeśli wracamy do tego Stronga, jak widzicie, to urządzenie kosztuje mniej niż 200 zł. Mamy tu niby tylko 1 GB pamięci RAM, ale jak mamy telewizor, który nie jest 4K, tylko Full HD, to lepiej według mnie wydać niecałe 200 zł i mieć ten urządzenie. Mamy przynajmniej pewność, że aplikacje będą wszystkie działały, ponieważ mamy ten certyfikat, jak mówiłem wcześniej. Procesor to jest Cortex A35. W tamtym roku większość urządzeń z tego korzystało. Jest to wydajny procesor, tak samo jeśli chodzi o grafikę Mali G31. Według mnie urządzenie warte swoich pieniędzy. Może tam powiedzmy ten Prime Video troszeczkę wolniej działał, ale bez większego problemu też się wszystko uruchamiało. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim urządzeniu. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Jeśli oglądacie nadal ten odcinek, to wiecie, że ostatnio obiecałem Wam konkurs. Miał być 25 komentarzy pod tamtym filmikiem. Tyle się nie uzbierało, ale tak bardzo Was lubię, że chcę, żeby ten Strong znalazł szczęśliwy dom kogoś innego, żeby kogoś mógł się nim cieszyć, jeśli chodzi o jego działanie. Dlatego zorganizuję konkurs. Do wygrania będzie ten Strong, który akurat testuję. Ponieważ pod ostatnim filmikiem zrobiłem mały błąd, źle przeczytałem sobie artykuł na firmę Strong,
To nie jest Strong kończy 25 lat, tylko inna firma, ale w tym roku mamy jubileusz, jeśli chodzi o YouTube'a. Jesteśmy na kanale YouTube, to napiszcie, pierwsze pytanie będzie, napiszcie, ile lat w tym roku kończy firma YouTube, od ilu lat mamy dostęp do aplikacji YouTube, jeśli chodzi czy tam strony YouTube. Ona ma w tym roku pełną rocznicę, to będzie łatwo Wam znaleźć. Drugie pytanie, po prostu chcę wiedzieć więcej, co sądzicie o moim kanale. Napiszcie, który filmik jest najgorszy i dlaczego i co byście w tym filmiku poprawili. Najlepiej, gdyby to był, powiedzmy, tytuł filmiku albo link do tego filmiku. Będę Wam wdzięczny. Po prostu chcę się dla Was rozwijać, lepsze robić filmiki. Dlatego takie drugie będzie pytanie. Trzecie pytanie, jak znaleźliście w ogóle mój kanał? Czy ktoś Wam go polecił? Znaleźliście na jakiejś stronie, na jakimś forum? Też jestem tego ciekawy. Na te 3 pytania czekam na odpowiedź. Pierwsze, ile lat kończy YouTube w tym roku? Drugie, podajcie mój najgorszy filmik, co byście w nim poprawili. Trzecie pytanie, jak znajdziecie mój kanał? Będę Wam wdzięczny. Do wygrania jest ten zestaw Stronga. Kolejny film ze Strongu będzie za jakiś tydzień, tam podam wyniki, kto wygrał tego Stronga Leap Una. Czyli macie czas, powiedzmy, do piątku pisać komentarze. W sobotę wybiorę, w niedzielę dogram po prostu bonus do premierowego filmiku o kolejnym Strongu.